boxer Poland has ever produced. Ring Road. Ostatni Ronin. Od wieków ludzie zadają wojownikom to samo pytanie. Po co wojownicy walczą? To skrzyżowanie jest symbolem spotykania różnych dróg. Na podobnym pomyśle zbudowano K1. Zawodnicy boksu, kickboxingu, muay thai, taekwondo czy sandy rywalizowali w jednym miejscu na jednej płaszczyźnie. K1 niewątpliwie ożywiło cały kickboxing, bo problemy kickboxingu były zawsze dwa. Po pierwsze, mnogość organizacji i formuł, a druga rzecz to kwestie organizacyjne, że widowiskowość walki nie zawsze szła w parze z widowiskowością, jeśli chodzi o obrazek w telewizji. W tamtych czasach sporty walki nie były jeszcze czymś, co oglądali zwykli ludzie. Reakcje często brzmiały, co to właściwie jest. Boks był znany, ale techniki kopnięć już nie. Jak wszystko w życiu, także ten sport przeszedł swoje etapy. Narodziny, wzrost, dojrzałość i schyłek. Kiedy sam byłem zawodnikiem, przypadł akurat okres dynamicznego rozwoju. Myślę, że właśnie dlatego wszyscy byli wtedy tak podekscytowani. K1 wymyśliło taką formułę, która pozwoliła porównywać umiejętności różnych zawodników z kickboxingu, również z muay thai, dodając kolana, jednocześnie zabraniając tajskiego klinczu. Wydłużyło rundy z tradycyjnych 2 minut w kickboxingu do 3 minut. Zmniejszyło ilość rund, bo nie wiem, jak ja walczyłem o Mistrzostwo Świata, to było 12 rund po 2 minuty. Tutaj to były 3 rundy, co sprawiło, że każdą rundę trzeba było walczyć od początku do końca. Właściwie nie było czasu, żeby rozkładać siły, nie było czasu na taktykę. Po prostu bójka od samego początku do samego końca. Stąd też taka formuła i okazało się, że to się świetnie sprzedaje. Ogromne zainteresowanie, ogromna oglądalność. Sądzę, że to jest nadal taka najbardziej widowiskowa formuła kickboxingu. Zresztą bardzo dużo walk w kickboxingu toczy się według reguł K1. Oczywiście nie jest to pod auspicjami organizacji K1, ale według reguł. Japonia to trochę taka świątynia kickboxingu. Tu dalej kickboxing jest na piedestale, dalej jest wychwalany i dalej jest nim ogromne zainteresowanie. Kacper Muszyński w Polsce walczy dla rodziny i znajomych. Natomiast w Japonii ma status wielkiego wojownika i rozpoznawalnej osobowości, dlatego musi sprostać oczekiwaniom organizatorów, kibiców i swoich. Brat mnie zabrał na pierwszy trening, jak jeszcze on był małolatem, że tak powiem. Ja wtedy miałem 8 lat, to tak zostałem w tym wszystkim. Siostra już dawno skończyła swoją karierę, tam realizuje się zawodowo, plus tam wiadomo rodzinnie. No a my zostaliśmy i robimy to cały czas z tą samą głową, z tym samym podejściem, czyli trzeba zapierdzielać, zasuwać, żeby cokolwiek, tak powiem, powstało. No i po tylu latach, że tak powiem, tego dążenia ślepo w ten sport, no
coś się udało, że tak powiem, zyskać. W pewnym momencie swojej kariery, takie to się działo, nic się tutaj w Polsce nie działo, więc zdecydowałem, że zaryzykujemy ostatni raz i jedziemy do Holandii, się pokazać po prostu, że jestem takim zawodnikiem, żeby zdobyć kontakty. Tam pojechałem raz, pokazałem się, myślę, że z dobrej strony. Miałem obiecaną walkę, to się niestety długo przyciągnęło. Pojechałem tam jeszcze raz, parowałem już tylko nie ze swoją wagą, więc to mi się strasznie nie podobało, ale mimo wszystko dalej się pokazałem dobrze i ta przysługa, że tak powiem, wisiała w powietrzu. Mój menadżer bardzo, bardzo męczył tamtego promotora, żeby dał jakąkolwiek walkę. I tak się stało, że po 3 miesiącach codziennego dzwonienia, jak nie powiem kto, nie powiem gdzie, w końcu jego zawodnik wypadł z turnieju we Włoszech. Ja wskoczyłem w jego miejsce. Ten menadżer, ten promotor mówi, kurczę, nie chcę, niech się swoja kariera rozwija, nie chcę nic za to. No a takim głównym zwycięzcą tego turnieju dostawał bilet do Japonii na następną edycję, czyli wtedy to był rok 25. Jakoś stało się tak, że gala ogólnie 16 K1 Max była 3 tygodnie później i wypadł rosyjski zawodnik do Stojana Koprylewskiego. No i w związku z tym, że wygrałem ten turniej, pokazałem się z dobrej strony, to dostałem okazję i ofertę, żeby skoczyć właśnie zastępstwo. Wiele nie myśląc, zszedłem tylko tutaj na dół, zrobiłem airbike'a, czy jeszcze tam ta forma jeszcze jakaś jest. Była, więc wziąłem tą walkę i tak jestem tutaj, gdzie jestem. Mówią, że mężczyznę kształtuje bitwa. To nieprawda. Kształtuje go droga, która do niej prowadzi. Sama Japonia, no to jest jakby kolebka sportu walki, więc w ogóle kibic japoński, on jest totalnie inny, no nie? Tam jest na przykład była cisza na hali, ale jak była jedna akcja, to cała, 60 000 ludzi, wiesz, to taki miał swój klimacik, no nie? No i doceniają każdego sportowca, a w szczególności tych sportowców walki, no nie? Nawet jeżeli gdzieś tam się mu nie idzie po drodze, ale i tak próbuje, to i tak miał mega szacunek. W Japonii te sporty walki zawsze cieszyły się ogromną popularnością i szacunkiem i też wydaje mi się, że do zawodników sportu walki Japończycy podchodzą zupełnie inaczej niż my. My podchodzimy jak fani, a oni patrzą na takiego zawodnika sumo czy mistrza świata w boksie jak na Boga. Kochają fighterów, oni kochają dużych gości, którzy się biją. No i mówię, no jeśli by ten kickboxing gdzieś miał się odrodzić, to moim zdaniem tylko tam. Muszyńskiego? Tak, znam. Oczywiście, że znam. Kiedy ostatnio walczył w Fukuoce, to właśnie ja bandażowałem mu ręce. Walczy bardzo agresywnie, ma ofensywny styl i, jakby to ująć, jego walki są zrozumiałe nie tylko dla znawców czy ludzi związanych ze sportami walki, ale również dla zwykłych kibiców. To walki, które potrafią zainteresować każdego, niezależnie od tego, kto je ogląda. Myślę, że właśnie dlatego jest tak popularny. Jego walki trafiają nie tylko do ludzi, którzy sami trenowali sporty walki, ale również do zwykłych widzów i właśnie dlatego cieszy się tak dużym uznaniem. Gdybym walczył bardziej asekuracyjnie albo do tyłu, no to nie chcieliby mnie oglądać. Oni mają ogólnie taki swój wewnętrzny, tak przynajmniej jak mówili na różnych meetingach, taki wewnętrzny kod, że do przodu, boksować i chcieć komuś urwać głowę za każdym razem. No i to troszeczkę pasowało, no i plus to, że japoński kibic jest inny niż polski. Tutaj osoba, jeżeli nie wywyższa się, nie jest jakoś, nie wiem, buczna, to jest na plus. To jest tylko i wyłącznie, bardzo się skupili też na tym, że na przykład udostępniają moje zdjęcia z rodziną i tak dalej, że dla nich to jest klucz, że ja promuję się tym, że jestem sportowcem, plus prowadzę, powiem, spokojne życie i dla nich to jest mega wartość dodatnia i oni to lubią. Jak zawsze ma łagodny wyraz twarzy, ale w jego oczach płonie duch walki. Uważam, że jego postawa przypomina samuraja.
Człowieka, który wykracza poza samo zwycięstwo i porażkę. I właśnie to przyciąga do niego tak wielu kibiców. To chyba coś uniwersalnego. Duch walki jest zrozumiały na całym świecie. Walki oparte wyłącznie na technice nie trafiają do szerokiej publiczności. Ale pierwsza rzecz, która mnie zdziwiła, wchodzę do hotelu, jako gościu, który ma tylko zdjęcie u nich na fanpage'u, podchodzi do mnie człowiek i chce sobie zrobić ze mną zdjęcie, bo walczę. Dla mnie to był duży szok, nie powiem. A mogę jeszcze powiedzieć ciekawostkę, że mam kolegę, który ma native speakera z Japonii, bo się uczy japońskiego i jak native speaker kazał mu opowiedzieć o jakimś sportowcu, no to on jakby zaczął opowiadać o Shaquilu O'Nealu i to była pani native speaker, nie wiedziała, kim on jest. Shaquille O'Neal, to chyba wszyscy wiedzą, kto to jest Shaquille. A jak powiedział o mnie, to wiedziałaś. Bo się interesowała sportami walki. Nie jestem tyle lat świetności K1, żeby być tu hipergwiazdą, ale ja się czuję doceniony jako sportowiec. Ja poświęciłem cały życie dla kickboxingu, bo lubię ten sport. Próbowałem MMA, nie chciałem nigdy walczyć w boksie za bardzo. Kacper Muszyński w Japonii jest naprawdę wielką gwiazdą. Robią sobie tu z nim zdjęcia, biorą od niego autografy, bo generalnie w tym kraju nie liczy się rekord, ale liczy się to, z kim walczyłeś, a przede wszystkim z kim wygrałeś. A Muszyński wygrał z naprawdę dobrymi zawodnikami. A ci wszyscy ludzie, których widzicie, przyszli właśnie dla Kacpra. Nie masz swojej ulubionej techniki, po prostu ty bazujesz na tym, że jesteś silny fizycznie, jesteś zawodowcem i lubisz przełamywać swoich rywali, tak? To jest jakby twój case, twój cel na walkę, taka taktyka? Czy tak. Tak, tym razem chciałbym troszeczkę zawalczyć, może nie troszeczkę inaczej, ale zawsze do walk podchodzę jak do sparingów. Tylko że w pewnym momencie, że tak wchodzę w tą walkę i się zamykałem w jakiś schemat troszeczkę właśnie, że tylko już przełamywałem, wygrywam, super. Tym razem chciałbym troszeczkę luźno do tego podejść i wykonać taki plan jak
typowo na sparinga, bo tam jestem troszeczkę bardziej rozluźniony, choć no, ręce wysoko są rozluźnione i jestem w stanie wykonać więcej rzeczy. I mam nadzieję, że tym razem to się uda. No jeżeli nie, no to głównie chodzi o to, żeby go przełamać i wygrać. Neony, światła i nieustanny ruch. Tokio pokazuje nam swoją najbardziej charakterystyczną twarz. Ale to nie są fundamenty tego miasta. To dyscyplina, konsekwencja, nieustanne dążenie do doskonałości. To właśnie z tymi cechami będzie musiał się zmierzyć Kacper Muszyński w postaci Seiny Tanigawy.赤コーナー、カステル・ムシンスキ選手 74.5 キロクリアです。続きまして青コーナー、谷川誠也選手です。谷川選手 74.9 キログラム軽量クリアです。青コーナー、谷川誠也選手 74.9 キロ。 Teraz poprosimy zawodników o kilka słów przed walką. Zaczynamy od zawodnika Tanigały. Nazywam się Seiya Tanigawa. Muszyński, dziękuję, że zrobiłeś wagę i przyleciałeś aż do Japonii. Jutrzejsza gala nosi nazwę Rewanż, więc i ja zamierzam jutro wziąć rewanż na zagranicznych zawodnikach. Ty pewnie wyjdziesz do walki z wizerunkiem swojego uroczego dziecka na piersi. Ja natomiast mam dziś na bokserkach podobiznę mojej pięknej żony. Liczę jutro na wasze wsparcie. Tuż przed bitwą nie szuka się odwagi, nie poskramia się strachu. Pozostaje już tylko spokój.
남은 일본 요요 나츠리 기준 카스페 무시스케 잠시 고향마다 영웅 Tak, presja, 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 tak, presja. Tak jest, presja, wysoko ręce, tak, Kasie, spokojnie, Spokój, Kasper! Ukryta, wewnętrzna siła. Ma ona wiele wspólnego z japońskim bushido. To właśnie ta wewnętrzna esencja przekracza granice i porusza serca ludzi na całym świecie. プレゼンターは K1 ワールドマッチ2003-2008世界王者浅田様です Muszyński jest bardzo mocnym i bardzo mądrym zawodnikiem. Lubię cię. No chciałbym ten pas K1. Obojętnie w jakiej wadze. No, oczywiście w jakiej wadze zasłużę. Myślę, że to jest taka kwintesencja mojej kariery. I jeżeli to mi się uda, to po prostu już osiągnę ten taki pułap sportowy, na którym zależało mi jako takiego małe dziecko. Wydaje mi się, że formuła cały czas jest taka, że będzie się doskonale sprzedawać. Właśnie ja bym nawet powiedział, że ze wszystkich sportów walki rekreacja, amatorstwo najczęściej wybiera kickboxing. Wydaje mi się, patrząc na zajęcia tych grup takich wieczornych, że tak powiem, po klubach, w których trenowałem, no to najwięcej ludzi przychodzi na te zajęcia kickboxerskie. Zawsze ta sala jest pełna. Co potrzebuje na pewno ma szansę, potrzebuje bohaterów i potrzebuje mega dobrej promocji, czyli telewizję. No czyli co za tym idzie, potrzebuje pieniędzy. Myślę, że to jest też taki najłatwiejszy, najbardziej przejrzysty sport dla ludzi. Wygląda fajnie z boku. Nawet jak ktoś tego sportu nie rozumie, no to widzi, że ludzie się po prostu, dwóch ludzi się bije. Nie musi rozumieć technik zapaśniczych czy parterowych. Ale widzisz, no jakby to też popatrzy na to zależy, że bardzo dużo kickboxerów gdzieś tam próbuje finalnie iść do MMA, no nie? No bo jest, wiesz, albo do boksu, gdzie jest, wiesz, większy pieniądz, większa popularność. Więc ja myślę, że to jest ostatnia nadzieja w Japońcach, żeby kickboxing rozpromować. Ja myślę, że to jest dobry kierunek na rozpromowanie ponownie kickboxingu. Mam wrażenie, że popularność sportów walki w Japonii znów rośnie. To w dużej mierze zasługa Takeru. To on ponownie rozpalił zainteresowanie kibiców. Oczywiście boks również cieszy się ogromną popularnością. Mamy przecież Naoję Inoue. Ale kickboxing także przeżywa dziś prawdziwy renesans. Odkąd pojawił się Takeru, wrócił nawet do telewizji ogólnodostępnej. To nie jest tylko jego robota, wiesz, to musiałby go ktoś tutaj, no co on zrobi, nagra swoją walkę telefonem i wrzuci w Polsce do internetu, no to też niewiele osób to zobaczy. No myślę, że no media musiałyby mu w tym mocno pomóc. Jest bardzo duży potencjał, jeśli jeździ tam, wygrywa, robi fajne walki. To jest duży potencjał, żeby zainteresować tych ludzi w Polsce. Co? No to już jest kwestia, wiesz, no jakby jego samoświadomości, jego próby promocji samego siebie w Polsce, no nie? No, takie są czasy, że trzeba znaleźć sposób na siebie i to
i to jakoś wykorzystać, przełożyć. No takie są czasy, czy ktoś to lubi, czy nie. Myślę, że na początku może być tak, że będzie gwiazdą w Japonii, a tutaj mało kto będzie go znał, bo jednak żeby wykreować gwiazdę, potrzebne jest zaangażowanie mediów, a media w kickboxing tak średnio się angażują. Jak ja zdobywałem tytuł mistrza świata, czy Marek Piotrowski, to o nas było głośno, ale walki były w publicznej telewizji i były tylko 2 kanały telewizyjne. Dzisiaj ta konkurencja jest dużo większa i Polacy ciągle odnoszą mnóstwo sukcesów, tylko one trochę giną, bo nie są w tych głównych, te walki nie są w głównych telewizjach, to po pierwsze, a po drugie no, giną też wśród innych sukcesów w innych dyscyplinach. Trzeba być jakiś, nie możesz być jak wszyscy, musisz być sobą i musisz w ten sposób znaleźć. Czyli teraz chciałem ogólnie po tej walce wrócić jak najszybciej, bo nie miałem w ogóle kontuzji. Zbijanie wagi było dosyć przyjemne jak dla mnie. Chciałem wrócić jak najszybciej, ale niestety no, ciężko jest mi zorganizować jakikolwiek pojedynek, więc muszę po prostu czekać. Dostałem termin na wrzesień, czy to będzie turniej K1 16 w 70, czy walka 7-5, jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że to się jak najszybciej wyklaruje. Ogólnie bardzo mnie kusi i czuję, że jeszcze w tym roku mógłbym wygrać tą 16, więc zrobię wszystko, żeby tam się dostać. No jeżeli nie, to i tak K1 jest zobligowany do tego, żeby dać mi dwie walki jeszcze w tym roku. Za nami powoli opada już kurz. Emocje też już opadły, dlatego czas na podsumowanie tego, co się stało w Japonii. Wiecie już, dlaczego Japończycy tak lubią Kacpra Muszyńskiego. Cenią go za jego spokój, nokautujące uderzenie i za jego parcie do przodu. Dziś to wszystko potrwało 1 rundę, ale tak miało być. K1 Revenge, ta gala jest skonstruowana dla tych, co mają się odrodzić. I Kacper Muszyński zyskał dzisiaj tym pojedynkiem swoje drugie życie. I myślę, że to drugie życie niedługo spożytkuje na kolejne walki, a my będziemy z nim. Dlatego oglądajcie Ring Road. Mówią, że nie warto pytać wojownika, po co walczy. Dobrze się czujesz? Tak, dobrze. Ale dobrze się czujesz? Dobrze. Wszedł na prawego i usiadł. Co? Nie, jestem cały. Niedługo będę. Lepiej zapytać, dla kogo. Ring Road. Ostatni Ronin. Reżyseria Witold Płużański. Prowadził Maciej Miszkiń. Czytał Maciej Gudowski.